Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji najnowszego smartwatcha marki IMIKI. Jest to model TG1. Zegarek jest już dostępny w polskiej dystrybucji. No i muszę powiedzieć, że został świetnie wyceniony, ponieważ kosztuje zaledwie 249 zł. Natomiast w tej cenie otrzymujemy zegarek sportowy wyposażony już w ekran Super Retina AMOLED z funkcją Always On Display. Mamy też możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych poprzez ten zegarek, oczywiście z wykorzystaniem połączenia Bluetooth, ponad 100 trybów sportowych oraz baterię, która pozwala na 15 dni pracy tego zegarka. Tak więc tutaj, jak widzicie, w tak niskiej cenie otrzymujemy naprawdę świetnie wyposażony zegarek. No i dzisiaj sobie zobaczymy, jak ten zegarek działa, jak się spisuje w takim codziennym użytkowaniu. Jeżeli chodzi o zawartość tego kolorowego opakowania, to jak widzicie, wewnątrz znajdziemy zegarek. Tak on wygląda, za chwileczkę dokładnie Wam pokażę. Zegarek wyposażony już tutaj w pasek magnetyczny. W zestawie jest też przewód do ładowania tego zegarka. I jak widzicie, drugi pasek klasyczny, silikonowy, zapinany tutaj już klasycznie. Tak więc jeżeli pasek magnetyczny Wam nie odpowiada, to możecie skorzystać z tego klasycznego rozwiązania, które już jest w zestawie. Dodatkowo jeszcze oczywiście instrukcja obsługi. Tutaj jest też kod QR w instrukcji do pobrania aplikacji mobilnej do zarządzania zegarkiem. Tą aplikację oczywiście też pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Tak więc zaczynajmy. Na początek jeszcze kilka informacji technicznych. Zegarek dostępny jest w oficjalnym sklepie marki IMILAB na Allegro. No i jak widzicie, kosztuje 249 zł, natomiast on dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych. Dzisiaj testujemy tą wersję czarną, którą tutaj widzicie. Natomiast jest też do kupienia wersja z takim paskiem brązowo-granatowym. I jest też wersja różowa. Tutaj mamy złotą kopertę i różowy pasek magnetyczny, różowy też pasek ten klasyczny. Więc takie trzy wersje są dostępne. Teraz jeżeli chodzi o takie najważniejsze parametry techniczne, to przede wszystkim, tak jak Wam wspominałem, mamy tu już ekran Super Retina AMOLED przykryty hartowanym szkłem 2,5D. Jasność ekranu 1000 nitów, czyli powinna być bardzo dobra widoczność w pełnym słońcu. Połączenie oczywiście Bluetooth, powiadomienia SMS, możliwość odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych bezpośrednio z zegarka poprzez połączenie Bluetooth. To naprawdę w cenie 249 zł to jest świetna sprawa. Dwie opaski w zestawie, czyli ten pasek silikonowy i opaska magnetyczna. Funkcja Always On Display, 21 języków i też język polski, jeżeli chodzi o oprogramowanie tego zegarka, to jest też ważne. No i jeżeli chodzi o pomiary, no to tu już standardowo pomiar ciśnienia krwi, pulsometr, monitor snu, monitor SpO2, trening oddechu, czyli te wszystkie najważniejsze funkcje tutaj się znalazły. No i pełna wodoodporność IP68. Dodatkowo mamy tutaj 100 trybów sportowych, no i do zarządzania aplikacja Glory Fit. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o tą specyfikację. Pozostałe funkcje już pokażę Wam bezpośrednio na zegarku. Ok, to teraz sobie przejdźmy do budowy i wykonania samego zegarka. Zobaczcie, jeżeli chodzi o kopertę, nie znalazłem informacji, z czego ta koperta została wykonana, natomiast samo wykonanie na wysokim poziomie, jak widzicie, wszystkie elementy bardzo dobrze spasowane, konstrukcja wygląda na bardzo solidną. Od spodu oczywiście sensory do pomiaru naszego ciśnienia, SpO2 i tak dalej. Piny do ładowania baterii zegarka, ładowarka na zasadzie klasycznego tutaj przewodu USB zakończonego tutaj złączem magnetycznym, które przyciąga się tutaj do zegarka. Podłączamy sobie oczywiście końcówkę do ładowarki od telefonu, do złącza USB w komputerze i ładujemy sobie ten zegarek. Jeden przycisk tutaj mechaniczny do uruchomienia funkcji zegarka, do zarządzania zegarkiem. No i oczywiście ten największy atut tego zegarka, czyli duży ekran o przekątnej 1,43 cala. Jest to ekran Super Retina AMOLED, czyli o świetnych parametrach, który myślę będzie chyba jednym z największych atutów, jeżeli chodzi o ten zegarek. Pasek magnetyczny, czyli po prostu bardzo łatwo zapinamy sobie taki zegarek na ręce. Zobaczcie,
To jest bardzo szybkie, proste zapięcie. Tak się ten zegarek prezentuje już na ręce po zapięciu. I teraz sprawdźmy sobie może jeszcze to wybudzenie samego ekranu poprzez poruszenie ręki, czyli wykonujemy gest ruchu i jak widzicie, ekran nam się automatycznie wybudza, podświetla. Więc jeżeli chodzi o działanie wybudzania, wygląd zegarka, design, sposób mocowania, to tak naprawdę nie mam tutaj żadnych uwag. Zegarek naprawdę świetnie się prezentuje. To teraz sobie przejdźmy już do funkcji tego zegarka. No i zobaczmy. Przede wszystkim sprawdźmy sobie, jak wyglądają ekrany tego zegarka, które są domyślnie tutaj wgrane. Mamy tutaj takiego lwa. Zegar oczywiście cyfrowy. Dużo informacji odnośnie naszych aktywności. Następna opcja, również zegar cyfrowy z dużą ilością też informacji na ekranie. Zegar analogowy i drugi zegar analogowy. No i tu jest ta tarcza, którą ja sobie akurat ustawiłem do recenzji. Oczywiście do tego zegarka będziemy mogli sobie wgrywać inne tarcze, to Wam za chwilę pokażę w aplikacji. Możemy też wgrywać własne zdjęcia, tarcze spersonalizowane, więc tutaj pełna dowolność. Teraz może, jeżeli chodzi o funkcję tego zegarka. Pociągając belkę od góry, mamy tutaj latarkę, o to często pytacie. Mocne światło, więc myślę, że przydatna funkcja. Opcja nie przeszkadzać, usypiania. Następnie mamy dostęp do rozmów telefonicznych. I tutaj może zobaczcie, mamy tutaj klawiaturę numeryczną, z której możemy sobie bez problemu wybrać jakiś numer telefonu i zadzwonić sobie bezpośrednio z zegarka pod ten numer, prowadzić sobie rozmowę. Oczywiście jeżeli mamy zegarek sparowany z telefonem i ten telefon znajduje się w oczywiście bliskiej odległości od naszego zegarka. Mamy dostęp do rejestru ostatnich połączeń, czyli możemy sobie sprawdzać, kto do nas dzwonił, o jakiej godzinie i tak dalej. Dostęp do książki adresowej z naszego telefonu. No i ostatnia opcja tutaj to jest przełącznik, to jest możliwość wyłączenia całkowicie funkcji Bluetooth. Zauważcie, że wszystkie opisy są w języku polskim, natomiast ta czcionka jest dość drobna i jeżeli chodzi o tutaj szczególnie polskie znaki, to zobaczcie, one są tutaj jeszcze mniejsze niż znaki angielskie, więc jest obsługa polskiej czcionki, natomiast jak widzicie graficznie mogło to jeszcze lepiej wyglądać. Mam nadzieję, że przy okazji kolejnych aktualizacji oprogramowania tego zegarka to zostanie jeszcze poprawione. Tak samo to widzicie tutaj w tych opisach, tutaj on, ży w książka jest mniejsze niż pozostałe litery, natomiast obsługa polskich znaków jest tutaj zachowana, więc to na pewno na plus. Kolejna opcja, tutaj ta żaróweczka, to jest zarządzanie podświetleniem naszego zegarka i możemy to oczywiście regulować ręcznie. Zegarek nie ma budowanego żadnego czujnika, który by nam automatycznie mierzył jasność i regulował to podświetlenie. No i ostatnia ikonka w tym głównym panelu, czyli wejście do ustawień samego zegarka. No i teraz zobaczcie, pierwsza opcja rozmowy, natomiast jest to oczywiście źle przetłumaczone. Chodzi tutaj o wybór tarcz z zegarka, czyli ten wybór, który Wam pokazywałem na samym początku poprzez dłuższe przytrzymanie ekranu, więc tutaj jest błąd w oprogramowaniu. Druga opcja to są motywy, czyli też wybór, czy aplikacje mają wyświetlać się w formie listy, w formie tutaj plastra miodu, czy też tego obracającego się kółka. Teraz trzecia opcja, ekran zawsze włączony, czyli możliwość włączenia ekranu Always on Display, czyli cały czas wyświetlania godziny na wyświetlaczu zegarka. Natomiast zauważcie, jeżeli sobie to włączymy, to czas pracy tego zegarka skróci nam się do 24 godzin, więc tutaj na to uważajcie. Natomiast mamy do wyboru tutaj dwie opcje. Ten ekran Always on Display może być taki cyfrowy, tak to będzie wyglądało. Lub też może być analogowy, czyli przez cały czas będziemy mieć wyświetloną taką tarczę zegarka. Więc takie dwie możliwości tutaj się znalazły. Przechodzimy dalej. Jasność, to Wam już pokazywałem, czyli regulację jasności. Czas podświetlenia ekranu od 5 do 15 sekund. Następnie ustawienia dźwięku. I tutaj mamy dwie opcje. Możemy włączyć dźwięki rozrywki i przede wszystkim dźwięki dzwonka, czyli jeżeli ktoś do nas zadzwoni, to automatycznie będzie dzwonił nasz telefon i będzie nam też dzwonił zegarek na ręce, czyli nie będą tylko wibracje, ale będzie też dźwięk.
I tą siłę tego dźwięku, dzwonka możemy tu sobie oczywiście też regulować, czyli może być on bardziej lub też mniej głośny. Następnie mamy informację tutaj o naszym zegarku, model, wersja oprogramowania. Możemy wyłączyć nasz zegarek całkowicie, możemy go zresetować i mamy też kod QR do pobrania aplikacji mobilnej. I mamy też możliwość zablokowania zegarka hasłem, czyli zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich, czyli taka możliwość też w tym zegarku się znalazła. Teraz zobaczcie, pociągając belkę od dołu do góry, mamy dostęp do powiadomień, czyli do wszystkich wiadomości, które do nas tutaj przychodzą, czy to z SMS-ów, czy też mailowych i tak dalej. I możemy sobie każdą taką wiadomość tutaj zobaczyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o maile, to widzimy tylko skąd tego maila otrzymaliśmy oraz tytuł wiadomości. Nie mamy tutaj całej wiadomości do przeglądania. Natomiast jeżeli chodzi o wiadomości SMS, to tutaj możemy sobie już oczywiście całą taką wiadomość odczytywać. Za chwilę sobie jeszcze sprawdzimy długość takich wiadomości oraz też obsługę emotikon. Następnie przechodząc tutaj sobie od lewej krawędzi do prawej, mamy dostęp do treningów. Ponad 100 treningów do wyboru. Tutaj naprawdę jest to wszystko bardzo rozbudowane, podzielone na kategorie. Zobaczcie, sztuki walki, tańce, piłka i tak dalej. Oczywiście też takie podstawowe dyscypliny jak spacer, bieganie, marszobieg, wioślarstwo. Więc myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Też jak widzicie, wszystkie nazwy są przetłumaczone w języku polskim, więc obsługa myślę bardzo prosta. Sam trening, jak to wygląda, na przykład uruchamiamy sobie spacer, trwa odliczanie, no i zobaczcie, u góry mamy godzinę, poziom ładowania baterii, czas naszego treningu, ilość kroków, jakie pokonaliśmy, mamy też podgląd tętna i też spalonych kalorii i też przeliczenie minuty na kilometry, ilość pokonanych kilometrów, czyli dość dużo informacji się tutaj oczywiście znalazło. Następnie mamy status, czyli szybki dostęp do takich informacji bieżących, czyli ile kroków dzisiaj wykonaliśmy, ile spaliliśmy kalorii, jaki dystans pokonaliśmy. Opcja SOS, czyli możemy sobie skonfigurować w aplikacji, żeby zegarek jednym przyciskiem wysyłał wiadomość alarmową do wybranych osób. Telefon to już widzieliśmy, czyli dostęp do tej klawiatury, rejestrów, tak jak tutaj z głównego menu. Pomiar naszego tętna i tutaj jak widzicie może być całodobowy, oczywiście też możemy sobie to tętno mierzyć indywidualnie. Monitorowanie snu. Następnie mamy pomiar ciśnienia krwi, to też jest funkcja znana głównie z droższych zegarków, a tutaj otrzymujemy ją w zegarku budżetowym, więc tutaj duży plus. Poziom natlenienia krwi tlenem, czyli SpO2. Co dalej? Mamy oczywiście dostęp do pogody. Zobaczcie, całkiem ładnie to wygląda graficznie. Mamy pogodę na dzisiejszy dzień, na kolejne dni tygodnia. Możemy sobie tutaj to wszystko bardzo łatwo zobaczyć. Zarządzanie, sterowanie muzyką w naszym telefonie. Też ta funkcja się tutaj znalazła. Wiadomości to są te wiadomości, które Wam już pokazywałem. Następnie budzik. I tutaj zobaczcie, taki budzik możemy sobie ustawiać ręcznie z pozycji samego zegarka. Nie potrzebujemy do tego aplikacji mobilnej. I możemy też sobie wybrać powtarzanie, czyli w jakie dni tygodnia ma ten budzik nam dzwonić, czy codziennie, czy tylko wybrane dni. Możemy to wszystko sobie tutaj ręcznie, jak widzicie, ustawić. Następnie trening oddychania. Jest też prosta gra już wgrana w zegarek, którą będziecie mogli sobie tutaj w wolnym czasie pograć, jeżeli byście chcieli na tym zegarku. Następnie mamy zarządzanie asystentem głosowym. No i tutaj zakładka funkcje, gdzie znajdziemy kilka bardzo przydatnych aplikacji, takich jak na przykład Stopper. Stopper co prawda bez międzyczasów, czyli dość prosty, ale myślę, że na pewno przydatna sprawa. Następnie timery, tutaj trochę źle opisane jako regulator czasowy, ale to są zwykłe timery, ustawiamy sobie jakiś timer, odliczanie i dostaniemy oczywiście powiadomienie. Opcja znajdź nasz telefon. Dostęp do latarki, którą Wam już pokazywałem z głównego menu. No i jest też kalkulator, też często przydatna sprawa, szczególnie dla tutaj uczniów, dzieci w szkole. Ustawienia, czyli te same ustawienia, które Wam już pokazywałem z głównego menu. I tak naprawdę to są wszystkie już tutaj funkcje. Może Wam jeszcze pokażę, zmienimy sobie tą listę może na to kółko. I teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało, czyli te nasze aplikacje będą w ten sposób ustawione
i będziemy sobie tutaj kręcąc kółkiem wybierali aplikację, z której chcemy skorzystać. Tak więc też taki układ jest jak najbardziej dostępny. I ostatnim układem to jest właśnie ten układ, tutaj zobaczcie, tych rozrzuconych nieco ikon. Tutaj oczywiście ta obsługa jest nieco utrudniona, bo te ikonki są dość małe, ale graficznie wygląda to też bardzo ciekawe i wszystkie funkcje mamy wyciągnięte na wierzchu. I teraz wróćmy jeszcze do naszych wiadomości. Teraz chciałem Wam pokazać, jak tutaj wyglądają kwestie obsługi polskich znaków. I jak widzicie, polskie znaki są obsługiwane, tylko ta czcionka jest mniejsza. Następnie, jeżeli chodzi o ilość wyświetlanych znaków, to tutaj nie jest najlepiej, ponieważ tylko około 70 znaków mniej więcej jest wyświetlanych. Mogło być tutaj nieco lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o emotikony, to jak widać nie są wyświetlane. Tak więc jak widzicie, polskie znaki są rozpoznawane. Długość tekstu wiadomości to jest około 70 znaków. No i niestety bez emotikon, które nam się na zegarku nie będą wyświetlały. No i teraz jeszcze zobaczcie, jak wyglądają właśnie te połączenia przychodzące. Czyli zadzwonimy sobie na mój telefon połączony z tym zegarkiem. I zobaczcie, mamy sygnał dźwiękowy oraz informację, kto do nas dzwoni. Takie połączenie możemy odebrać, odrzucić lub wysłać osobie wiadomość, że na przykład odzwonię później, poczekaj chwileczkę, bez problemu, skontaktuj się później. Tak więc też takie opcje są dostępne. No i na koniec jeszcze zobaczmy sobie aplikację do obsługi tego zegarka. Aplikacja nazywa się Glory Fit, oczywiście jest dostępna na systemy Android oraz iOS. No i jeżeli chodzi o aplikację, również jak widzicie w języku polskim. Zaczniemy od zakładki urządzenie, ponieważ tutaj mamy najwięcej opcji, jeżeli chodzi o konfigurację zegarka. Pierwsza, oglądaj połączenie Bluetooth, synchronizowanie kontaktów, włączenie połączeń Bluetooth w zegarku, wyłączanie takich połączeń. To wszystko możecie z tej zakładce sobie skonfigurować. Ustawienia wyświetlacza, czyli tutaj mamy dostęp do wszystkich tarcz, jakie możecie sobie w tym zegarku zainstalować. Tutaj oczywiście jest wczytywanie kolejnych tutaj ekranów, tych tarcz jest bardzo dużo, więc myślę, że każdy bez problemu sobie jakąś tarczę dobierze. I tutaj na końcu mamy niestandardowe pokrętło, gdzie możemy sobie na przykład tworzyć jakieś własne tarcze, wgrać sobie jakieś własne zdjęcie, obrazek, skonfigurować, ustawić i stworzyć sobie własną tarczę takiego zegarka, więc taka możliwość też tutaj istnieje. Zarządzanie monitorowaniem pulsu, czy ma być ten monitorowanie całodobowe, czy też na życzenie. Ustawienie tlenu we krwi, tutaj również możemy tą funkcję włączyć, taki autotest 24 na dobę lub też ustawić sobie godziny, w jakich zegarek ma nam monitorować, to poziom SPO2. Zarządzanie połączeniami nieodebranymi, czyli czy ma być właśnie ta informacja o połączeniach przychodzących na zegarku, czy mamy mieć możliwość odbierania tych połączeń, odrzucania takich połączeń i na przykład możemy też włączyć opóźnienie takiego powiadomienia, czy najpierw dzwoni nam telefon, a później dopiero po iluś sekundach mamy informację na zegarku. Wiadomości nieprzytane, czyli odbiór naszych SMS-ów, przypomnienia aplikacji, czyli z jakich aplikacji mają powiadomienia nam się wyświetlać. Jest tu kilkanaście aplikacji domyślnych. Dodatkowo możemy też sobie wybrać aplikację z naszego telefonu i też taka aplikacja będzie nam informację wysyłała na nasz zegarek. Powiadomienie o bezruchu, czyli tutaj, że zbyt długo siedzimy. Unieść rękę, aby właśnie wybudzić ekran. Możemy tą funkcję włączyć, wyłączyć. Szybka odpowiedź SMS, czyli to, co widzieliście w przypadku połączeń przychodzących. Czyli możemy takie połączenie odebrać, odrzucić albo wysłać komuś informację, na przykład zadzwonię później. Możemy też tworzyć własne odpowiedzi, które później będziemy mogli szybko z zegarka komuś wysłać. Opcja nie przeszkadzać, ustawienia odnośnie właśnie tutaj potrząśnięcie na przykład ręką, żeby zrobić zdjęcie, znajdź opaskę, jednostki, ustawienia, wyszukiwanie naszego telefonu, zarządzanie systemem czasu, właśnie 24 godziny na dobę czy 12 godzin. Ustawienia samego języka, aktualizacja oprogramowania bezpośrednio właśnie z aplikacji, ustawienia tych połączeń SOS, czyli do kogo mają być takie informacje wysyłane. Możemy tu sobie wybrać kontakt z książki lub też wpisać ręcznie, wyczyść dane, no i tak naprawdę to jest wszystko. W zakładce Ja tworzymy sobie plany treningowe, tutaj mamy ilość kroków, możemy sobie zaplanować, stworzyć sobie cele.
Udostępnianie danych dla innych aplikacji, na przykład Google Fit. Co dalej? Ustawienia uprawnień, to wszystko możemy sobie tutaj sprawdzić, powłączać, skonfigurować. No i tak naprawdę są takie najważniejsze informacje. Teraz strona główna startowa, czyli dostęp do naszych aktywności fizycznej. Tutaj widzimy, ile kroków w danym dniu pokonaliśmy, jakie było nasze tętno. Mamy tutaj pełne monitorowanie tętna, ciśnienie krwi. Jeżeli mierzyliście, to też będziecie mieć tutaj wyniki, jak widzicie. Zapis tlenu we krwi, to wszystko, jeżeli korzystacie z tych pomiarów, to możecie sobie tu analizować, również też analiza naszego snu. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj głębiej, to zobaczcie, mamy też rozbite w jakich godzinach, ile kroków pokonywaliśmy, jaki dystans i tak dalej, więc to wszystko jest dokładnie opisane. Jeżeli tutaj byłoby bieganie, to też byłby tutaj bieg zamiast chodu i też byśmy tutaj te informacje mieli pokazane. Jeżeli chodzi o przeglądanie innych dni, na przykład tutaj dzień wczorajszy, zobaczcie, prawie 7000 kroków, dystans 5,28 km, ilość spalonych kalorii też tutaj jest podzielone na bieganie, chodzenie. Tak więc też możemy sobie później to w takiej aplikacji analizować. Jeżeli chodzi o tryby tutaj sportowe, mamy bieg, jazda na rowerze, skakanka, badminton i tutaj możemy sobie dodawać kolejne dyscypliny i możemy sobie bezpośrednio z tej aplikacji taki trening uruchomić. Jeżeli mamy w telefonie włączony GPS i zegarek jest połączony z telefonem, to będziemy oczywiście mieć tutaj wyrysowaną trasę, na przykład naszego biegu. W takiej aplikacji będziemy to też mogli już sobie analizować, natomiast te dane pochodzą nie z samego zegarka, tylko już z GPS-u, z naszego telefonu. Tak więc tyle pokrótce, jeżeli chodzi o tą aplikację, działanie tego zegarka. Jak widzicie, za cenę 250 zł otrzymujemy naprawdę bardzo ciekawy zegarek, bardzo ciekawy smartwatch wyposażony w funkcje znane z droższych modeli tego typu urządzeń. Przede wszystkim dobra jakość wykonania, ekran Retina AMOLED, rozmowy za pomocą zegarka poprzez łączność Bluetooth, to jest też bardzo duży atut. Oczywiście te wszystkie powiadomienia z aplikacji takich jak poczta, czy też jakieś komunikatory społecznościowe bezpośrednio już na wyświetlaczu naszego zegarka. Ponad 100 trybów sportowych, całkiem niezły czas pracy na baterii, nawet do 15 dni. 2 paski do zegarka już w zestawie. Tak więc jak widzicie, naprawdę zegarek w swojej cenie oferuje nam bardzo dużo możliwości. Oczywiście nie jest to urządzenie bez wad, ponieważ tak jak widzieliście, jeżeli chodzi o tą obsługę wiadomości, powiadomień, no to na pewno te polskie znaki są wyświetlane, ale są troszkę tutaj jeszcze niedopracowane, mniejsza czcionka. Ilość znaków wyświetlanych w wiadomościach, na przykład z Messengera, czy też jakichś innych komunikatorów społecznościowych, mogła być też znacznie dłuższa. No i też brakuje na przykład tutaj wyświetlania emotikon, natomiast myślę, że nie są to jakieś bardzo istotne minusy, które by przeważyły nad plusami, jakie tak naprawdę oferuje iMiki TG1. Tak więc jeżeli szukacie niedrogiego, bardzo funkcjonalnego zegarka w cenie do 250 zł, no to wydaje mi się, że tutaj iMiki TG1 jest naprawdę świetną propozycją. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!